A z pewnością Marton Niedrzecki, będąc, tak jak pani mówi, w armii Andersa, spotkał Herlinga Gruzińskiego. Oczywiście, spotkał i Herlinga, i Giedroycia. Tak. I jak pani z dzisiejszej perspektywy, co mówił natomiast Niedrzecki, widzi właśnie tą cechę, która łączyła i Herlinga, i Herlinga, i Herberta, to jakiś taki nagłe, zajadłe wyciąganie tych nieprzyjemnych prawd o pewnych pisarzach, którzy no coś tam popełnili, prawda? Ale ta zajadłość jednego i drugiego. Tak, to zajadłość była. Naprawdę to było, myśmy naprawdę cierpieli z tego powodu. I myśląc na ten temat, że właściwie dzieje się wielka krzywda i jakiś straszny nonsens historyczny także, bo przypisywać ludziom, no przeszli, prawie wszyscy ludzie, którzy potem byli w opozycji, w każdym razie wielu z nich, było członkami partii kiedyś. Po prostu nie dlatego, bo nie było już warto się sprzedawać. Nie można powiedzieć, że ktoś się sprzedał, zmienił przekonania. Dlatego, że to nic nie dawało. Dawało tylko reperkusje, na przykład nie drukować, wzywać, nękać spotkaniami. Na przykład Artur był bardzo często wzywany gdzieś. Raz pamiętam, że właściwie czekałam pod siedzibą UBR na niego, on był tam wyzwany. Nie chciałam go jakoś, chciałam się zorientować, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie było wiadomo. To było tam przy Pułaskiej, nie wiem, nie pamiętam, jak ta ulica się nazywa. No i no więc po prostu nie było warto, ale po prostu powiem szczerze, że to już, że Herbert miał pewne skłonności prawicowe, co nie jest grzechem. Natomiast to, jak się to wyraziło w naszych stosunkach, to już zaczynało być bardzo niepokojące, zwłaszcza w stadium, kiedy on już bardzo był chory i wzywał do siebie ludzi z tej Solidarności, która była prowadzona już przez ludzi, którzy nigdy z Solidarnością nie mieli nic wspólnego i właściwie wydawał im rozkazy. Były takie interludia jakieś w tych stosunkach.